Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Jesteśmy w pięknej, słonecznej stolicy, za nami dar od naszego bratniego narodu, ale oczywiście nie będziemy zajmować się tym darem, tylko tym pięknym czerwonym skuterem, czyli Kiwayem Versilion. Serdecznie zapraszam Was na materiał. Konkurowanie w segmencie skuterów do 125 cm3 jest bardzo trudnym zadaniem, a szczególnie w tym stylu retro. Dlatego, że królową tego stylu jest od dawna się ukonstytuowała Vespa. I bardzo trudno nawiązać innym markom, konkurować właśnie z tym legendarnym skuterem. Wielu próbowało skopiować jej legendarny charakter. Moglibyśmy tutaj wymienić na przykład Aprilię Habanę Custom, czy też Hondę Shadow. Uwaga, nie mylić z motocyklem, bo jest też taki skuter o pojemności 125 cm3, ale do szerszej świadomości osób, które totalnie nie znają się na motoryzacji i nie znają się na motocyklach, jednośladach, do ludzi tych świadomości przedarła się tylko i jedynie Vespa, więc nawet jakbyśmy zapytali tutaj kogoś, czy słyszał o jakimś skuterze, pewnie pierwszym, który by wymienił, była właśnie Vespa. Nie będziemy tego motocykla, nie będziemy tego skutera porównywać oczywiście do Vespy, bo jest to legenda i ludzie, którzy jeżdżą nim na co dzień, mogliby źle nas odebrać, ale spróbujemy zobaczyć, czy w nieco mniejszych pieniądzach jesteśmy w stanie tak samo fajnie i stylowo przemieszczać się po mieście. Większość Vesp jest do siebie podobna, jeśli chodzi o styl, różnią się je głównie przodem i ten Kiway, ta Versilia, inspirowana jest głównie modelem Sprint ze względu właśnie na tą lampę tutaj z przodu. Cała reszta jest dosyć podobna, utrzymana w podobnym tonie. Ten kibelek, jak to się mówi, jest jednak trochę większy niż w modelu Sprint i w większości Vesp, natomiast wszystko jest utrzymane w stylu właśnie takim retro Vesp. Nawet niewprawne oko nie pomyli tego modelu z Vespą, bo mamy wielki napis Versilia po prawej stronie. Kontynuując temat związany ze stylem, zobaczcie, jakie są piękne, aluminiowe, czarne, 12-calowe felgi. Zapraszam Was tutaj też troszeczkę bliżej, żebyście zobaczyli, jak wygląda podłoga. Jakby to nie zabrzmiało, jest ona płaska. I tym się różni właśnie od Vespy, że tam między nogami, jakby to nie zabrzmiało, jest tunel. No i kończąc jeszcze na kanapie, która oczywiście różni się zdecydowanie, bo tam mamy jeden element, a tutaj podzielone na dwa segmenty, natomiast wersja kolorystyczna tego lekkiego brązu, czy też kremowego koloru z czerwonym wygląda bardzo dobrze. Pewnie lepiej oceniłaby to Maja Sablewska niż ja, bo ja nie znam się na modzie. Silnik to jeden cylinder chłodzony powietrzem. Głowica ma jeden wałek, który steruje dwoma zaworami. Moc niestety nie jest powalająca, bo to jedynie 8 koni mechanicznych i to uwaga, prawie 8 koni, więc niecałej 8,5 niutka momentu obrotowego. No, dzięki zastosowaniu jednego wałka oczywiście udało się obniżyć cenę do bardzo niskiej. Niestety minusem takiego rozwiązania jest niewielka moc, bo w porównaniu z innymi skuterami z tego segmentu do 125 cm, które osiągają po 13, 14 czy nawet 15 koni, no to ten wynik 8, jak sami słyszycie, nie jest jakimś wielkim, wybitnym osiągnięciem, ale to oczywiście może Wam nic nie mówić, jeżeli nie znacie się na skuterach, więc teraz usiądziemy na niego i przejedziemy się po mieście, pokażę Wam, jak się pomyka między samochodami i czy ta moc jest wystarczająca do przyspieszania do 50, 60 czy 70 km na godzinę, bo takie prędkości uzyskujemy w jeździe po mieście. Siekniemy sobie dookoła rundeczkę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Już jedziemy 50 na godzinę. O nie możemy go wyprzedzać na pasach, bo jak nam dron zrobi zdjęcie, to będziemy mieli przerąbane. Niestety jest to centrum Warszawy i tutaj wszystko może się wydarzyć. Ulica Emilii Plater. Po lewej stronie właśnie minęliśmy piękny budynek stojący na jednej nóżce, czyli Interconti i Złotą 44, czyli ten pochyły żagielek. Dobra, ogień rura. 20, 30, 40, no i mamy 50. Jak widzicie, nie jest to specjalnie duży problem, żeby przyspieszyć nim, mimo tego, że ma 8 koni. Czyli to nie jest specjalnie dużo. Przejeżdżamy sobie, no i tutaj możemy na rondzie już wykorzystać to, że mamy skuteraka. Tu jest dużo miejsca, ale tu już jest węziej, więc tak, trzeba spojrzeć, czy nikt nie jedzie. Żaden rowerzysta jedzie, dobra. To szybciutko, do następnego ronda, skakujemy przed niego. O, mógłbym się poprzeciskać, ale już nie będę. A, zobaczcie, po Warszawie fajnie się jeździ, bo tutaj są superanccy kierowcy. Dzięki! Dzięki! Na zewnętrzny skrajny pas wjeżdżamy. Mamy czerwone światełko.
Tak oto, moi drodzy, jeździ się, więc jak widzicie, taki skuter o pojemności 125 i nie największej liczbie koni w zupełności wystarcza. Zielone w ciachu. Jedziemy. Dziękuję za onboarding, no i wracamy pod Pałac Kultury i Nauki. Więc jak sami widzieliście, nie jest to jakiś piekielny demont prędkości, ale do przyspieszenia do 60-70 km na godzinę nie ma żadnego problemu. To jest typowy motocykl miejski, więc może nie odradzałbym Wam podróży poza miasto, natomiast trzeba zastanowić się nad podróżowaniem po eskach, bo prędkość maksymalna w okolicach 95 km na godzinę powoduje lekkie zagrożenie dla ruchu, jeżeli można jechać 140, natomiast jeżeli chcecie skoczyć do mamusi albo do teściowej poza miasto, blisko, bez używania dróg ekspresowych i szybkiego ruchu, to jak najbardziej bez problemu dacie radę. Jak widzieliście, dużo lepiej jeździ się po mieście niż poza miastem i opony czy koła też świadczą o tym, że ten motocykl czy skuter bardziej nadaje się do przemieszczania po mieście, dlatego że mamy tutaj i zarówno z przodu, jak i z tyłu koła w rozmiarze 12, a jak doskonale wiecie, im mniejsze koła, tym lepiej manewrujemy między samochodami, ale tym mniej bezpiecznie, jeżeli wpadniemy w jakąś dziurę. Na większych kołach zdecydowanie lepiej pokonuje się dalsze dystanse i słabsze drogi, więc bardziej miasto niż poza miastem. Jeżeli jesteśmy tutaj w tej dolnej pozycji, to pogadajmy również o zawieszeniu. Bardzo skromny skok, zaledwie 70 mm z przodu i 40 mm z tyłu również plasują ten skuter w grupie skuterów, którymi lepiej jeździ się po mieście i do miasta są przewidziane. Warto wspomnieć o hamulcach, że zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy tarczę, co jest miłym zaskoczeniem, bo w tej klasie skuterów raczej z tyłu moglibyśmy spodziewać się bębna w budżetowym skuterku, natomiast tutaj zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy tarczę 220 i 240 mm. Warto wspomnieć, że skuterek jest ubezpieczony w system CBS, czyli Combined Braking System, przetłumaczając to na polski, połączony zestaw hamulcowy, dzięki czemu jak wywieracie nacisk na prawą klamkę, czyli hamulec przedni, to koło tylne również jest hamowane. To jest komfortowe do używania w mieście, do lekkiego hamowania, żeby nie hamowało tylko przednie koło. Natomiast jeżeli jesteście w sytuacji awaryjnej, to zachęcam do korzystania z lewej klamki, która spowoduje zhamowanie ostrzejsze tylnego koła. Teraz zajmiemy się miejscem bagażowym, bo to bardzo ważna kwestia przy okazji takiego miejskiego skuterka. Otworzymy sobie tylny bagażnik. Aby to zrobić, trzeba przekręcić kluczykiem w lewą stronę, usłyszycie trzask, otwieramy. I co warte podkreślenia, bo nie w każdym miejskim skuterze mieści się kask. Tutaj zarówno otwarty, jak i zamknięty jesteście bez problemu w stanie przewieźć. Tu na upartego zmieszczą się w zasadzie jeszcze jakieś przedmioty. Dobra, zamykamy i przechodzimy dalej do miejsca bagażowego. Zobaczcie, że tutaj możecie przewieźć sobie siateczkę z dyskonta. Aby pokazać Wam, jak to działa, to specjalnie na tą okazję kupiłem sobie drożdżóweczkę. Bardzo proszę, podłoga płaska, między nogami można torebę z dyskonta jakąś przewozić. Zabieramy to w takim razie i pokażę Wam ostatnie miejsce, do którego możemy włożyć, nie wiem, zapasowe łatki, dętki, jakiś cokolwiek związane z serwisem tego skuterka. Miejsca tu jest niewiele, ale jak widzicie, taka plastikowa opaska po prawej stronie. Można tutaj coś włożyć, jakieś klucze, zestaw kluczy, mały młotek, zestaw łatek, cokolwiek, co pomogłoby Wam ten skuter naprawić, jeżeli ulegnie jakiejś awarii podczas jazdy. Także miejsce bagażowe całkiem nieźle wygląda. Zobaczcie, jak wszystko nam się pięknie rozświetla, natomiast styl tego wyświetlacza niespecjalnie koresponduje z maszyną, dlatego że mamy tu styl retro i można byłoby oczekiwać, że będą również wskazówki analogowe, co ja akurat bardzo lubię. Natomiast ten sprzęt jest raczej przewidziany dla kobiet, tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli mówimy o kolorystyce i o tym, jakie prędkości można nim osiągać, więc takim osobom być może bardziej będzie podobał się taki cyfrowy wyświetlacz. No i co tutaj mamy? Oczywiście przebieg całkowity, obecnie wynoszący 512 km. Ile mamy paliwa w baku? Zatankowane na fulla, godzina, obrotomierz i prędkościomierz. Nic więcej nie przechodzimy, nic nie robimy. To są wszystkie ustawienia, które są dostępne, więc przyznacie, że dość niewiele można tutaj odczytać. No to posłuchajmy jeszcze, jak pięknie i radośnie pracuje ten jednocylindrowy skuterek chłodzony powietrzem. Uwaga, odpalamy. Przyznacie,
Jak każdy przeciętny skuter, więc nie jest to kwestia, którą należy jakoś specjalnie dłużej omawiać. No i teraz możemy sprawdzić jakość spasowania tych plastików i wykonania. Nie wiem, czy to słychać, ale one wyraźnie trzeszczą. Plastik jest dosyć twardy. Wygląda z zewnątrz, z daleka bardzo ładnie, natomiast przy naciskaniu słychać, że trzeszczy i to, słuchajcie, trzeszczy wszędzie. Jak jesteśmy tutaj, to warto zwrócić uwagę na tą podłogę, bo ona jest czarna i lakierowana. Ma co prawda tutaj takie gumowe stopery, ale zaręczam Was, że na pewno szybko ulegnie ten lakier tutaj degradacji. On oczywiście, bo jesteśmy, przypominam, sprawdzamy jakość, więc tutaj też nam wszystko trzeszczy. No niestety, w takiej cenie nie będziemy mieli spasowania na poziomie japońskich skuterków. No to wskakujemy w takim razie na tego rumaka i oceniamy pozycję, jak nam się siedzi. Bardzo ważna kwestia, podłoga jest płaska i jest miejsce niestety tylko na stopnie płaskie, czyli nie mamy tych stopnic takich pod ukosem do tego, żeby jeździć gdzieś poza miastem, żeby te nogi wyciągnąć w dłuższej jakiejś turystycznej podróży, więc musimy zadowolić się płaską podłogą i miejscem na nogi. Natomiast tego miejsca jest dość dużo, jak widać. Rozmiar stopy 50 bez żadnego problemu tutaj wejdzie. Ja mam malutkie nóżki 42 i ja mam tutaj dużo miejsca. Pozycja jest taka, wyglądam tak na tle tego pięknego daru. No to moi drodzy, zmierzamy w takim razie do podsumowania. Cena czyni cuda, tak można byłoby powiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym, że jest budżetowy, że jest tani, a ile to wszystko kosztuje. Moi drodzy, za skuter, który przypomina Vespę, nie jest podobny, przypomina, tak to nazwijmy, 8000 zł bez 10 groszy. Vespa prawie 30 000, od 26 do 30 w zależności od modelu, więc jak widać można zrobić coś całkiem ładnego do stylowego pomykania po mieście. Styl ocenicie sami. Według mnie ciężko znaleźć taki drugi skuter w stylu retro na naszym rynku. Jeżeli podoba Wam się, serdecznie zapraszam do rejestrowania się na jazdy testowe. Skuterek jest dostępny, bez problemu można się przejechać. Serdecznie Wam dziękuję, zapraszam do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Pozdrawiam i życzę Wam wszystkim, żeby wrzesień trwał i wyglądał tak jak na załączonym obrazku, czyli pięknie i słonecznie, bez mała jak w Italii. Do zobaczenia.